Madonna. Kochać ją czy nienawidzić? Ja ubóstwiam. Tak po prostu i bez zbędnych tłumaczeń. Jednak moja droga do pokochania Madonny była długa, kręta i wyboista. Wiodła od niechęci poprzez akceptację i życzliwe zainteresowanie, kończąc na fascynacji jej muzyką. Bo dla mnie jest ona przede wszystkim genialną artystką. Czy Madonna jest kontrowersyjna? Jest. I świetnie. Jak wspomniałem, początki nie były dla mnie łatwe. Nie doceniałem pierwotnie jej talentu. W pamięci mam swoje pierwsze zetknięcie z Madonną, która dopiero rozpoczynała swoją drogę na szczyt, wyjątkowo nie przez radio, ale poprzez telewizję i teledysk z piosenką Material Girl. Bardzo wprost nawiązywał on do postaci Marilyn Monroe, śpiewającej swoją piosenkę w filmie Mężczyźni wolą blondynki. Madonna w teledysku odrzuca umizgi mężczyzn obsypujących ją drogimi prezentami, by w końcu oddać serce komuś, kto obdarował ją bukietem stokrotek. Można powiedzieć, że była to przewrotna zapowiedź jej obsypanej zaszczytami kariery, w trakcie której została najlepiej sprzedającą muzyką kobietą w historii i jedną z najbardziej majętnych artystek. Był rok 1985. Madonna triumfuje, a jej sława zaczyna się rozprzestrzeniać z prędkością statku kosmicznego. Zostaje obwołana królową popu. Muzykę popularną przynosi do kategorii sztuki. To nie są proste, banalne melodie śpiewane przez wokalistkę. Każda piosenka to błyskotliwe i perfekcyjne dzieło. Koncerty i teledyski to widowiska pełne artyzmu, majestrii i wirtuozerii. Madonna Louise Ciccione urodziła się w roku 1958. Jej ojciec pochodził z rodziny włoskich emigrantów, a matka była pochodzenia franko-kanadyjskiego. Mała Madonna pamięta, że jako mała dziewczynka tańczyła w domu do piosenek z gramofonu, szczególnie The Twist Chubby'ego Checkera. Wychowywała się w duchu głęboko religijnym. Szczególnie jej matka była żarliwą katoliczką. Mary Gabriel, autorka monumentalnej biografii Madonny Życie buntowniczki, poświęca temu wątkowi dużo miejsca. Jak pisze, w opowieściach o swojej matce Madonna często wspominała jej religijny fanatyzm. Klęczała na surowym ryżu i modliła się podczas Wielkiego Postu. Spała na drucianych wieszakach. Była gorliwie religijna. Omdlewała z tego powodu. Początek lat 60. to moment, w którym w Stanach kobiety zaczynają wychodzić z cienia mężczyzn. W muzyce już nie tylko śpiewają jazz w otoczeniu męskich muzyków. Powstają pierwsze girls bandy. Tutaj The Supremes z późniejszą wielką gwiazdą muzyki rozrywkowej Dianą Ross. Matka umiera na raka, gdy Madonna miała 5 lat. Jej ojciec widzi jedyne rozwiązanie, które ma mu pomóc w poradzeniu sobie z 6 dzieci. Surowe katolickie zasady. Co robi dorastająca Madonna? Zaczyna się gwałtownie buntować. I ten bunt na zawsze pozostaje jej artystycznym znakiem rozpoznawczym. Mówiła o sobie tak: chciałam zrobić wszystko, czego mi zabraniali. Zrobiłabym wszystko, żeby zbuntować się przeciwko ojcu. Złamała nakazy ojca i zasady szkoły katolickiej, podwijając pasek spódnicy, żeby ją skrócić, i zamieniając skarpetki na rajstopy po wyjściu z domu. Mary Gabriel pisze dalej. Ciekawe jest zestawienie buntu Madonny przeciwko Kościołowi w dzieciństwie z jej karierą. Nigdy nie przestała się buntować przeciwko Kościołowi, ale też nigdy nie straciła fascynacji nim. I want to tell you about love and loneliness. Madonna zauroczona była filmem. Marzyła jej się kariera aktorska, a sukcesy na scenie muzycznej dawały jej możliwość zaistnienia na tym polu. Pierwszym znanym tytułem, w którym zagrała, było Rozpaczliwie poszukując Susan. Potem przyszły kolejne, w sumie kilkanaście produkcji, w których się zaprezentowała. Próbowała też swoich sił na deskach teatru. Najczęściej nie była doceniana za swoje dokonania aktorskie, a wręcz zdarzyło się jej otrzymać Złotą Malinę, nagrodę dla najgorszej aktorki.
Why not? Jednak uznanie przyniósł jej obraz Evita, w którym wcieliła się w postać Evity Perón, niezwykle popularnej niegdyś żony prezydenta Argentyny. Film zdobył wiele nagród, w tym Złotego Globa dla Madonny jako aktorki w muzykalu, a przede wszystkim Oscara za piosenkę You Must Love Me. And I'll let you see how nothing has changed. Bo prawdziwym jej żywiołem jest estrada i występy na żywo. Z czasem koncerty stały się widowiskami z wyszukaną i wystawną oprawą oraz obecnością licznej grupy muzyków i tancerzy, nieporównywalnymi z innymi artystami. O ile rozmach przedstawienia, z jakim stykają się fani, dla mnie osobiście bywa przytłaczający, a czasem wręcz pompatyczny, o tyle mój podziw wzbudza część taneczna. Sama Madonna porusza się olśniewająco, imponuje wybitną sprawnością fizyczną. Do tras koncertowych przygotowuje się tygodniami, mocno trenując na siłowni. A że jest na szczęście tylko człowiekiem, a nie maszyną, można się przekonać, patrząc, jak zdarzyło jej się niespodziewanie spaść ze sceny na oczach milionów telewidzów. W pierwszej kolejności Madonna wszakże była i jest piosenkarką, która jednak nie tylko śpiewa, bowiem też pisze teksty do wielu swoich utworów, współkomponuje muzykę i aranżuje całość nagrań, w tym także błyskotliwych teledysków. Jej twórczość można w pewnym uproszczeniu podzielić na 3 części. Pierwsza to lata 80. z muzyką najbardziej popową, przebojową i 3 wyśmienicie przyjętymi albumami. Like a Virgin, True Blue i Like a Prayer, a na nich fenomenalne hity Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Cherish. Lata 90. to moje ukochane 3 albumy: Erotica, Bedtime Stories i Ray of Light. Bardziej stonowane, romantyczne, sentymentalne i zmysłowe, a muzycznie melodyjne i wysmakowane. No i urzekające przeboje. Erotica, Secret, Frozen. Lata 2000 to stopniowa ewolucja Madonny w kierunku muzyki bardziej tanecznej, wręcz dance czy klubowej, z coraz mocniejszym wykorzystaniem elektroniki. Symboliczny przełom to album Music i piosenka tytułowa. Album Confessions on a Dance Floor, czyli Wyznanie na parkiecie, już samym tytułem nawiązuje wprost do współczesnej kultury disco, z symbolicznym wykorzystaniem fragmentów słynnego przeboju Abby Gimme 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 w świetnym hicie Hang Up. Kolejne albumy MDNA, Rebel Heart czy Madame X nie były już tak popularne jak wcześniejsze. Jakkolwiek by było, wciąż jednak znaleźć na nich można prawdziwe perełki. To nie ilość sprzedanych płyt, wyświetleń, wideoklipów czy zdobytych nagród oczarowuje mnie w Madonnie. Ona ma dla mnie nieodparty urok. Jest wyjątkowa, nadzwyczajna, jedyna. Go, 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 go.